Helena Kowalska wstąpiła do naszego zgromadzenia dokładnie 100 lat temu. W tym roku też mamy szczególną rocznicę faustynową, 25 lat od jej kanonizacji. I tak naprawdę w ogóle jest cała lista takich szczególnych rocznic faustynowych, co sprawia, że jest to bardzo uzasadnione, że mamy rok siostry Faustyny w zgromadzeniu naszym. Ale co jest ciekawe, ta największa rocznica, 100, odkąd wstąpiła, 100 lat temu wstąpiła do zgromadzenia i po 3 tygodniach chciała wystąpić. Ja tu mówię, jaka ona odważna, że decyzję taką podjęła życiową, a tu po 3 tygodniach jakaś klęska. Wystąpić chce dziewczyna. Dlaczego? Uznała, że doświadczyła jakiegoś rozczarowania tym życiem zakonnym. Nie tak sobie to życie w klasztorze wyobrażała. Mówi, że to jest za mało czasu na modlitwę. Ja stąd uciekam. I dopiero Jezus musiał zainterweniować i powiedzieć jej: tu Cię wezwałem i tu przygotowałem dla Ciebie wiele łask. Tu. Więc ona wtedy, Jezu, ufam Tobie, tak, jej hasło życiowe. Ja nie do końca to rozumiem, bo myślałam, że idealnie byłoby, żeby się dużo modlić, a tu jestem w zgromadzeniu, gdzie tego czasu na modlitwę nie ma aż tak dużo. Dużo pracy jest. Jezus mówi: tu dla Ciebie przygotowałam wiele łask. O jednej z tych szczególnych łask, które Jezus dla niej przygotował, chcę dzisiaj Wam opowiedzieć. Bo to jest też łaska, którą dzięki Faustynie nam się dostało. Ona nam coś szczególnego pokazuje, uczy nas czegoś bardzo szczególnego. Że w tym naszym zabieganym świecie, zapracowanym jak i jej życie zakonne, jest możliwe życie bardzo głębokie, intymne z Panem Bogiem. W terminie takiej duchowości, języka duchowości nazywa się to kontemplacją. Kontemplacja w codzienności, kontemplacja w działaniu. Gdy zajrzymy do słownika, nawet sama definicja słowa kontemplacja napełnia takim wielkim pokojem. Pomimo, że sprawdzałam w słowniku, słuchajcie, zupełnie świeckim, bo kontemplacja nie dotyczy tylko życia z Panem Bogiem, ale już nawet czytając tą świecką definicję słowa kontemplacja, jakoś moje serce się napełniało pokojem. Posłuchajcie, kontemplacja to jest pogrążenie się w myślach, przyglądanie się czemuś w skupieniu, głębokie rozmyślanie, przypatrywanie się, rozważanie, trwanie w zadumie. To nie musi być nad sprawami bożymi, ale to też już jest piękne. A jaka jest definicja w naszym słowniku chrześcijańskim, powiedzmy? Nie sprawdzałam, nie wiem, czy takie istnieje, ale jakbyśmy to zdefiniowali z tej płaszczyzny naszej duchowości? Chyba najpiękniejsze sformułowanie, jakie znalazłam, definicja powiedzmy, to kontemplacja jest to po prostu miłosne trwanie w obecności Boga. Miłosne trwanie w obecności Boga. I tu mogłabym skończyć to gadanie, zostawić was z tym, sama zostać sobie z tą myślą, że mogę tak po prostu miłośnie trwać w obecności Boga. I to zawsze i wszędzie, nie tylko w kaplicy. Tak, kaplica jest miejscem uprzywilejowanym, ale ten fenomen Faustyny
Pamiętacie, ona chce występować, bo jest za dużo pracy, a Jezus mówi nie, nie. Tu właśnie pośród rozlicznych zajęć, obowiązków, zabiegania, zapracowania, właśnie tu Cię nauczę bycia ze mną, głębokiego. Że można to wszystko robić, a jednocześnie być bardzo wewnątrz. Można. Da się. Jak my bardzo potrzebujemy to dzisiaj usłyszeć, bo jesteśmy straszliwie zabiegani i rozproszeni i coraz więcej słyszymy, że ludzie szukają ciszy, szukają jakiegoś takiego scentrowania się w sobie, duchowości. Słuchajcie, jest w ogóle wiele, przecież jest olbrzymi takie pragnienie i odpowiedź na to pragnienie jest poza chrześcijaństwem też. Jest wiele technik medytacji, kontemplacji, skupienia, wyciszenia, które oferuje nie tylko chrześcijaństwo. I Bogu dzięki, że ludzie też, którzy z jakichś przyczyn gdzieś do Boga chrześcijańskiego mają dystans, nie chcą, boją się jeszcze, nie wiem, cokolwiek ich dystansuje wobec Niego, że też gdzieś mogą znaleźć trochę ciszy i skupienia. Bo jest w nas duże pragnienie i takiej uważności, takiego świadomego życia. Co kontemplacja chrześcijańska ma wspólnego z tymi wszystkimi metodami, które są poza chrześcijaństwem? Jedna i druga droga oferuje sposób na wejście w ciszę, w wyciszenie się, w skupienie się. Wśród codziennego zgiełku, jakby odejście od tego zgiełku, znalezienie tej przestrzeni odpoczynku wewnątrz. Zarówno chrześcijańska kontemplacja, jak i różne techniki pozachrześcijańskie stawiają nacisk na taką uważność, na życie takie bardzo świadome. Zachęca do tego, by żyć tu i teraz. Tu i teraz. Żeby głębiej przeżywać chwilę obecną, nie wybiegać myślami za bardzo do przodu, ani nie rozgrzebywać tego, co było. Tu i teraz. To, co mamy wspólnego, to też jakieś dążenie do przemiany wewnętrznej. Te praktyki mają też osiągnąć jakiś cel. Nie tylko tyle, żeby mi pomóc w tej chwili być bardziej skupionym, obecnym, ale doprowadzić mnie do jakiejś przemiany, której pragnę, bo widzę, że nie wszystko we mnie jest super, więc szukam zmiany na lepsze. I te techniki do tego mają doprowadzić. Jaka jest podstawowa różnica między różnymi technikami medytacji, kontemplacji, skupienia, wyciszenia poza chrześcijaństwem, a tego, co oferuje chrześcijaństwo? Jestem ciekawa, czy od razu wam się to zapala gdzieś. Jaka jest podstawowa różnica, fundamentalna? Bóg, osoba Boga. W kontemplacji chrześcijańskiej chodzi o bycie z Bogiem. Wszystkie inne techniki, metody medytacji prowadzą do wejścia w siebie, gdzie nie ma nikogo oprócz mnie samego. Jest to wejście w jakąś przestrzeń wyciszenia, ale bez obecności niczyjej, tylko ja. Już nawet jak to mówię, jest mi smutno, po prostu smutno. Bo my jesteśmy stworzeni do relacji i nie ma opcji, żeby nas wypełniła cisza, która jest pustką, która jest byciem bez kogoś, kogo kocham. Da mi to, jakieś psychiczne może odpocznienie na chwilę, ale naprawdę wypełnić mnie szczęściem może tylko takie wyciszenie, które przeżywam z Nim. Tak jak połowicznie cieszy zachód słońca, cudowny, nawet w najpiękniejszym miejscu świata. Jak wejdziesz na Czerwone Wierchy, nie wiem, czy warto tam zostać aż do zachodu słońca, bo może nie zdążysz zejść, ale wejdziesz na te Czerwone Wierchy i widzisz tak piękny krajobraz, ale jeżeli to przeżywasz sam, to jest jakiś fragment szczęścia.
nie napełni. Ty potrzebujesz podzielić się tym szczęściem z kimś. I dopiero obecność kogoś, kogo kochasz, z tobą sprawia, że to jest szczęście, które cię naprawdę głęboko karmi. I to daje kontemplacja chrześcijańska. Jest cała wokół relacji z Nim, z Bogiem. Ona ma nas prowadzić coraz głębiej do spotkania z Nim. Może jeszcze wyczuwacie jakąś różnicę pomiędzy wszystkimi tymi technikami poza chrześcijaństwem, a kontemplacją naszą, chrześcijańską, Jezusową. Znowu się odniesiemy do tej samotności trochę. Te wszystkie techniki poza chrześcijaństwem opierają się na tym, że ja sama dam radę. Że ja tak się zepnę, tak się zorganizuję, tak się zaprę, że ja dam radę, że ja dojdę do tego stanu kompletnego wyciszenia, uspokojenia. A w chrześcijaństwie w to nie wierzymy. Nie wierzymy, że ja sama dam radę. Potrzebuję Boga, potrzebuję Jego łaski, Jego pomocy. W chrześcijaństwie wszystko się odbywa w relacji, we współpracy. Tak, ja, mój wysiłek plus wielka łaska Boga. Tylko w chrześcijaństwie odnajduję odpowiedzi na te najbardziej bolesne głody w sercu człowieka. Głód spowodowany wielką samotnością, lęk spowodowany strach, lęk przed odrzuceniem, lęk przed śmiercią, to też jest tak naprawdę lęk przed definitywną samotnością. Głód bliskości, relacji. Odpowiedź na te wszystkie głody i lęki jest w chrześcijaństwie, jest właśnie w tej pięknej drodze, którą Faustyna nam pokazuje, kontemplacja w codzienności. To brzmi, jakby było zarezerwowane tylko dla jakichś mistrzów duchowych, ale jest dostępne dla nas wszystkich. Faustyna przeżywała kontemplację pomiędzy garnkami, szczotkami, bieganiem z ziemniakami, w rękach wybrudzonych ziemią z ogrodu, wytłuszczonych tym tłuszczem z garnków, które przed chwilą jeszcze zmywała po obiedzie. To tam się działa jej kontemplacja. Miłosne trwanie w obecności Boga. Są takie dwa kluczowe cytaty w dzienniczku, które mówią o tym, jak ona przeżywała tą obecność Boga w swojej codzienności. I jeden z nich, ten główny, najgłówniejszy jest ten: usłysz to i wyryj to sobie w sercu, żeby to się stało też Twoim takim mottem życiowym, hasłem, z którym przejdziesz przez życie. Faustyna mówi: nie szukam szczęścia poza wnętrzem, w którym przebywa Bóg. Nie szukam szczęścia poza wnętrzem, w którym przebywa Bóg. Czy teraz, w tej chwili, masz tą świadomość, że nie tylko na zewnątrz, tu w kościele, prawda, tabernakulum, w tym miejscu świętym przebywa Bóg, ale w tobie przebywa Bóg? Jezus powiedział Faustynie, że tylko grzech śmiertelny go z duszy wygania. Mam nadzieję, że wszyscy tutaj jesteśmy w stanie łaski uświęcającej, czyli bez obciążenia grzechem śmiertelnym, a jeżeli by się zdarzyło, że jednak ktoś taki jest, albo nie masz tej pewności, czy to nie jest przypadkiem twój stan, też nie ma problemu, bo jak się rozpocznie adoracja, to ksiądz Marek będzie spowiadał, więc zachęcam cię do tego odwagi, skorzystaj z tej możliwości, żeby wejść znowu w to słodkie trwanie w obecności Boga. Żeby umożliwić sobie to, że ja mogę
w taki miłosny sposób trwać z Bogiem w moim wnętrzu. Nie szukam szczęścia poza wnętrzem, w którym przebywa Bóg. Jaką to wolność daje i jaki luksus duchowy, życiowy. Jest tyle nierówności między nami. I tych ekonomicznych, i zdrowotnych, i wszelakich. Żyjemy w różnych miejscach, pochodzimy z różnych rodzin, mamy różne prace i to wszystko sprawia, że możemy powiedzieć, a ten to ma łatwiej, temu to lepiej. Ale to jest ta jedna, jedyna przestrzeń, gdzie wszyscy jesteśmy równi. Nasze wnętrze, w którym przebywa Bóg. I Ty możesz z Nim tam przebywać. Jak w najpiękniejszym wszechświecie, w ogrodzie wewnętrznym, do którego nie ma nikt dostępu, tylko Ty i Bóg. I tam odnaleźć swoje szczęście, pełnię szczęścia. Będąc w więzieniu, będąc w szpitalu, będąc zapracowane po łokcie, martwiąc się nieustannie o to, co wrzucisz do garnka następnego dnia, za co zapłacisz rachunki. Każdy z nas ma tą wewnętrzną świątynię, ten wewnętrzny świat, w którym realnie przebywa Bóg, który nie dość, że jest wszechmocny, to i miłosierny. I tam się dzieją rzeczy najważniejsze, tam się rozwiązują wszystkie dylematy życiowe. Tylko trzeba dać sobie czas na to, żeby tam w ogóle wejść i z Nim pobyć. I też nauczyć się tego, że On chce być z nami nie tylko po to, żeby rozwiązywać problemy. Zobaczcie, małżeństwa często rozpadają się przez to, że wchodzi się na pewnym etapie związku, relacji, wchodzi się już w taką przestrzeń, że rozmawia się tylko o rozwiązywaniu problemów. Że tylko o tym, co jest do załatwienia i rozwiązania. A już nie ma się czasu na to, żeby po prostu ze sobą pobyć. Jeden znajomy mi powiedział niedawno, słuchaj, cud się stał. Po 20 latach małżeństwa na tydzień udało nam się wyjechać razem. Pierwszy raz urlop razem po 20 latach małżeństwa. No alleluja, że dotrwali do tych 20 lat, pomimo że nie udawało im się wyjechać wcześniej. Ale zobaczcie, to już graniczy z cudem, że ty nie masz czasu na to, żeby pobyć z osobą ci najbliższą, umiłowaną, ukochaną, że tylko załatwiasz z nią sprawy. I niestety większość naszego przychodzenia do Pana Boga to jest po to, żeby załatwić z Nim coś. Z czym sobie nie radzę, czegoś potrzebuję, idę do Boga. Mam nadzieję, że macie w życiu relacje przyjaźni, takich głębokich. I wyobraźcie sobie, że ten przyjaciel wasz, dzwonisz do niego i mówisz, słuchaj, spotkajmy się. A on na to, po co? Koniec przyjaźni. Jeżeli ta osoba, ci najbliższa, na prośbę spotkania odpowiada po co, czyli zaraz wszystko to, co między nami jest po coś, żeby coś załatwiać, żeby coś zrobić. Ja chcę z Tobą pobyć. Nie musi być żadnego po co, po prostu spotkajmy się. Ja chcę pomilczeć przy Tobie. Jak milczę sama, to jest to samotne. Ja chcę pomilczeć z Tobą. Ja chcę z Tobą popatrzeć na zachód słońca. Pooddychać chcę przy Tobie. Jak byście opisali Pana Boga? Jakby was ktoś zapytał, kim jest Twój Bóg? Kim On jest dla Ciebie? Jak byś Go opisał? Mój Bóg jest kimś, z kim załatwiam wszystkie ważne sprawy. Mój Bóg mi jest potrzebny do rozwiązywania problemów. Czy mój Bóg jest kimś, przy kim mogę spokojnie oddychać?
Mój Bóg jest kimś, przy kim się wyciszam. Napełniam szczęściem głębokim. Jego obecność jest dla mnie największym szczęściem. To jest mój Bóg. Ja szukam Jego obecności. Poza Nim nie ma szczęścia, nie ma sensu. A w Nim odnajduję wszystko. Ja po prostu chcę z Nim być. A przy okazji się rozwiązują wszystkie problemy. Ale też szukasz Jego obecności, bo On jest Twoim największym przyjacielem. I gdzieś myślę, że w szerokim rozumieniu to bycie z Panem Bogiem ogranicza się do kolan, do bycia na kolanach, do bycia na modlitwie. A Faustyna mówi nie, nie. Ja bym nie dała rady przeżyć dnia, gdyby ten mój czas z Panem Bogiem był tylko w tych momentach, kiedy ja uklęknę. To jest za mało. To jest za mało. I dlatego siostra Faustyna pisze: z Nim idę do pracy, z Nim idę na rekreację, z Nim cierpię, z Nim się cieszę. Żyję w Nim, a On we mnie. Nigdy nie jestem sama. Nigdy nie jestem sama. On mi jest stałym towarzyszem. On mi jest przytomnym w każdym momencie. Jestem świadoma Jego obecności w każdym momencie. Nigdzie nie idę sama. Wszędzie idę z Nim. I porównajcie tą młodą Helenę, 20 lat ma dziewczyna, wstępuje do zakonu, po 3 tygodniach panika, chce z zakonu uciekać, bo mówi: jejku, ja tutaj nie mam czasu na bycie z Bogiem, na modlitwę, za mało czasu. A Jezus jej mówi: zostań, zostań, nauczę Cię. I nic się nie zmienia na zewnątrz. Ona cały czas, a może i nawet więcej, ma pracę, obowiązków i trudności, bo i zdrowie jej się osłabia. A coraz bardziej odkrywa, że to wszystko jest wypełnione szczęściem, sensem, obecnością. Da się, da się. Nie tyle musimy zmienić wszystko na zewnątrz, tylko częściej wchodzić wewnątrz. Jeżeli byś porównał czas, który jest Ci dany, do wody, i jak żyjesz na zewnątrz, to ta woda rozlewa się tak po całej powierzchni ziemi. Nawet jak sobie wyobrazisz te możliwości, które nam dzisiaj daje internet, że naprawdę przez minutę możesz przejść pół świata, scrollując po tych wszystkich nagraniach i relacjach z całego świata. I wtedy ten Twój czas się rozlewa na cały świat taką cieniutką warstwą wody. Jest płyciutka. Bardzo płytko przeżyty czas. Jesteś spłycony. Nie ma w tym głębi. A możesz powiedzieć sobie: nie, ja czuję głęboki głód. Ja nie mogę już tak na tej płyciźnie. Ja wejdę wewnątrz. Niech ta woda się wlewa wewnątrz. Niech wyżłobi głęboką studnię w Tobie i niech wypełnia ją po brzegi sensem, obecnością, szczęściem. Każdy z nas ma do wyboru codziennie albo rozlewać się po całym świecie, zostawiając cieniutką warstwę, taką kałużę, albo wlewać się wewnątrz, żłopiąc głęboką studnię, oceany wewnętrzne, bliskości, sensu, relacji. Kontemplacja w codzienności daje nam właśnie takie wchodzenie w głębie. My wszyscy tego potrzebujemy. W chrześcijaństwie, poza chrześcijaństwem, każdy z nas jest tak stworzony przez Boga, że bez tej głębi usycha. Jesteśmy taką roślinką, która ma głębokie korzenie. I nie przeżyjemy, będąc zasadzonym w kałuży. Jak w praktyce wygląda, co pomaga żyć w tej obecności Boga, w tym trwać w miłosnym przebywaniu z Bogiem? Co pomaga?
są takie praktyczne chwyty. Chyba najbardziej akty strzeliste. Takie krótkie modlitwy, jakieś jedno słowo, jedno zdanie, które będzie takim twoim osobistym kluczem do wnętrza. Takie jedno zdanie, które będziesz powtarzał i ono będzie otwierało jakby w tobie wszystkie przestrzenie na świadomość obecności Boga. To może być po prostu powtarzanie imienia Jezus. Ja najbardziej lubię w tym zwrocie Jezu, czyli ja już wchodzę w relację, ja mówię do Niego Jezu, 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 Jezu i tak powtarzać Jezu, Jezu. I widzisz, że wszystko w tobie się otwiera na tą świadomość, że On jest ze mną teraz. I powtarzam, nie tylko tu w tej kaplicy. Chciałabym tu konferencję tak naprawdę mówić gdzieś na polu, żeby to było jeszcze bardziej wymowne, że to nie jest związane z miejscem, z przestrzenią zewnętrzną. Bóg jest w tobie i zaprasza cię do wnętrza. Czy to przy garnkach, czy to w tramwaju, na hulajnodze, czy robiąc kawę. Czy ty zrobiłeś kiedyś kawę sobie i Bogu, tak żeby razem z Nim napić się kawy? Czy spróbowałeś kiedyś otworzyć lodówkę i tak porozmawiać sobie z Panem Bogiem? No to co dzisiaj ugotujemy? Czy kiedyś poszedłeś na zakupy z Panem Bogiem? I tak z takiej świadomości, nie, że idziemy razem. Idziemy razem. I nawet więcej niż tylko tak dla siebie, żebyś ty się czuł dobrze, bo to życie w obecności Boga zawsze nas otwiera na innych. Ile razy takie wejście, świadome wejście w obecność Pana Boga we mnie sprawia, że ty nagle zaczynasz dostrzegać Go w innych i patrzeć na innych Jego oczami. Że tak stajecie się jedno, że idziesz sobie do sklepu i nagle, ja mam takie doświadczenie, nie jeden raz, ale jeden raz tak bardzo, bardzo mocno pamiętam, jak byłam na lotnisku i tłum ludzi w tej kolejce do, wiecie, tam gdzie sprawdzają, każą wszystko wyjmować z kieszeni i jakieś dzikie tłumy, jakieś wielkie samoloty musiały odlatywać, dzikie tłumy, dzikie kolejki i tam była jakaś nierówna taka podłoga, nie że z wybojami, ale był jakiś spadek po prostu, więc ja stałam trochę wyżej, bo już byłam na tyle kolejki i stałam tak wyżej i widziałam ten tłum ludzi w kolejce do samolotu. Każdy czymś zajęty i ja nagle doświadczyłam tak głębokiego wzruszenia, że dziś nawet jak to wspominam, jestem głęboko wzruszona, że to są moi bracia i siostry, z taką miłością na nich spojrzałam. Nie, że ja jestem taka cudowna, ale miałam wrażenie, że Pan Bóg przeze mnie patrzy na nich z miłością. Nie z wyrzutem jakimś, ojej, 1000 osób tutaj i wszyscy patrzą w komórkę. Nie, nic z tego. Tylko z taką miłością, dzieci moje. I ja byłam tak wzruszona, że mogę tak samo spojrzeć na nich. Kontemplacja Boga, życie w Jego obecności doprowadza do tego, że ty zaczynasz Go widzieć wszędzie. Przede wszystkim w drugim człowieku, ale i we wszystkim, co cię otacza. I doprowadza do tego, że już nie tylko cały jesteś wypełniony Bogiem wewnątrz, ale i wszystko, co cię otacza, jest tym Bogiem wypełnione. Zawsze tak było, tylko nie zawsze to widziałeś. I można tak żyć codziennie, mieć to swoje zdanie. Ono się pewnie będzie zmieniać, które będzie ci pomagać wejść głębiej. Może będziesz chciał powtarzać Jezu, ufam Tobie. Może będziesz chciał się modlić słowami tej modlitwy Jezusowej. Cały Kościół Wschodni się modli tą modlitwą Jezusową często. Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego, zmiłuj się nade mną grzeszną. Takie powtarzane nieustannie. Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego, zmiłuj się nade mną grzeszną. Albo kocham Cię Jezu, kocham Cię Jezu. I powtarzaj aż do momentu, aż się wypełnisz świadomością obecności Boga. Że będziesz miał tą świadomość właśnie, że On jest ze mną, we mnie. Właśnie nie tylko ze mną na zewnątrz, ale we mnie jest.
Nie szukam szczęścia poza własnym wnętrzem, w którym mieszka Bóg. Cieszę się Bogiem we własnym wnętrzu. Na wojnie, w szpitalu, na bezrobociu, w nocy ciemnej, w stresie wielkim. Ja cały czas mam Boga w sobie. Cieszę się Bogiem we własnym wnętrzu. Nic nie jest w stanie zabrać mi tego wewnętrznego raju, wewnętrznego szczęścia, pokoju, wyciszenia. Wchodzę w siebie i odnajduję w sobie pełnię szczęścia. Kontemplacja w codzienności, kontemplacja pośród garnków, sprzątania zakupów, jeżdżenia, załatwiania, rozmawiania, spotkań. Bóg we mnie, ja z Bogiem i my razem do drugiego człowieka. Słuchajcie, bo ja sobie tak pomyślałam, że najpierw jedną rzecz chcę wam powiedzieć i potem już będą same pytania i rozmawiamy sobie. Ale ja tak w ostatniej chwili się przygotowałam do tej kontemplacji w codzienności, no i potem mi wyszło, że zapomniałam pewnych ważnych rzeczy. Może zapytam się was, czy jak słuchaliście tego słowa o tej kontemplacji w codzienności, czy dla was to było jasne, jak to się robi? To znaczy, jak to osiągnąć praktycznie? Niestety nie. Jeszcze raz? Niestety niejasne. Niestety niejasne. No właśnie, dla mnie też to było chyba niejasne. Właśnie ja bardzo lubię powiedzieć takie głębokie rzeczy, że ludzie wychodzą i potem sobie myślą, ale nie wiem o co chodziło, ale to było głębokie. Nie, wiedziałeś o co chodzi. No to chwała Panu. Mój kierownik duchowy wieloletni jezuita, pozdrawiam wszystkich jezuitów i tych, którzy jeżdżą na rekolekcje ignacjańskie. On też był, właśnie to chyba od niego mogę zwalać to na niego. Jak on coś powiedział, to jego współbracia jezuici z miłości wielkiej, mówię o jezuitach, słuchaj. Jego współbracia mówili: Grzegorz, jak ty coś powiesz, to się można w tym utopić. Takie głębokie. Nikt nie wiedział, o co jemu chodzi, ale to było piękne. Dobrze, o co chodzi z tą kontemplacją? Jak dojść do tego, żeby rzeczywiście żyć w takiej świadomości obecności Boga w moim sercu? Pierwsza rzecz, to co nas odróżnia od tych wszystkich technik i metod niechrześcijańskich, to jest naprawdę zwyczajnie modlitwa, prośba o łaskę. Faustynie tą łaskę, słuchajcie, wyprosiła Maryja. Ona ją zachęcała do takiego życia wewnątrz, do przebywania z Jezusem wewnątrz i powiedziała jej, że słuchaj, córko moja, ja ci wyproszę taką łaskę, że ty będziesz w stanie być z Bogiem wewnątrz, robiąc mnóstwo różnych rzeczy na zewnątrz. Różne prace, rozmowy, spotkania, choćby nie wiem, jak był zajęty twój dzień, ja ci taką łaskę uproszę, że ty będziesz głęboko wewnątrz żyła z Bogiem, jednocześnie robiąc te wszystkie rzeczy. I została jej ta łaska dana. Czyli pierwsza rzecz, po prostu zwyczajnie, jeżeli nas to pociąga jakoś, wydaje nam się to jakoś upragnione, atrakcyjne, to prośmy Boga o tą łaskę. Można przez wstawieńcą Maryi, jak najbardziej. Druga rzecz, taka praktyczna, bardzo też istotna. U nas wiele łask wypracowujemy sobie w życiu poprzez ascezę też. Jeżeli my nie zadbamy o pewną higienę życia, to choćby Pan Bóg nam dawał te łaski, choćbyśmy my chodzili przez dzień i powtarzali sobie często: Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, kocham Ciebie, ale nie dbam o higienę życia, czyli zaśmiecam się wszystkim, co wlezie. Czy to będzie przechodziło przez internet, który nie uważam, że jest zły, ale można z niego źle korzystać, czy przez jakieś złe relacje, złe rozmowy, jakieś plotki, jakieś, wiecie, wchodzenie w towarzystwo szemrane, mieszane czy cieniste, nie wiem jak to nazwać, ale rozumiecie, że brakuje w moim życiu higieny, takiej troski o ascezę, o higienę, no to wtedy nie dziwić się, że łaska nawet jak będzie mi dana, no to ona się jakoś nie dopcha do mnie. Nie będzie aktywna, ja nie zauważę efektów tej łaski w swoim życiu. No bo jestem tak zaśmiecony, zagracony, że chociaż niby tam coś się tli, ale nie za bardzo to daje efekty. Czyli tak przemyśleć sobie warto swoją codzienność, czy ja nie zaśmiecam sobie swojego wnętrza. I przez oczy, i przez uszy, przez rozmowy, przez spotkania.
Tak, przemyśleć po prostu. No i potem zwyczajnie ta życie, które jest życiem modlitwy, najzwyczajniejsze. Czyli troska też o to, żeby nie tylko powtarzać ten akt strzelisty w ciągu dnia, ale po prostu żyć modlitwą. Każdy jak potrafi, jak mu serce podpowiada i jak go Pan Bóg zaprasza. I do tego, jak dodamy ten akt strzelisty, takie powtarzanie w ciągu dnia tego jednego słowa, zdania, które ma nas wprowadzać do wewnątrz, do tej obecności Boga wewnątrz, to jest zupełnie inna jakość życia. Naprawdę zupełnie inna jakość życia. To jest fenomenalne odkrycie Faustyny, że nie trzeba wstępować do klasztoru, chociaż zachęcam. Tych, którzy jeszcze mogą, ciebie Marianie. Maria ma Stefcie, córeczkę, chyba że 4 dzieci masz. No to twoje dzieci można zacząć zachęcać. Stefcia już rozważa to, tak. No właśnie, że życie w klasztorze super polecam. Nie dla każdego, to też bez 2 zdań, ale to jest tak cudowne, że jak ja czytam dzienniczek i ja widzę, że bez względu na powołanie, czy to jest życie w klasztorze, czy to jest życie księdza, czy mamy, czy dziewczyny na studiach, czy w szkole, czy taty, który stoi z mikrofonem tam dzielnie i nagrywa. Faustyna ma sposób na życie dla każdego z nas. Jej sposób życia jest dostępny dla każdego z nas. W każdym praktycznie wymiarze. Po mistykę, aż po mistykę głęboką. I zobaczcie, my żyjemy w świecie, który jest coraz bardziej światem, gdzie Kościół jest kościołem świeckich. W dobrym znaczeniu, że świeccy mają coraz więcej głosu, coraz więcej do powiedzenia, coraz więcej do zrobienia w Kościele. Też dlatego, że nas jest coraz mniej, księży, sióstr, co trochę mnie smuci czasami, ale z drugiej strony sobie myślę, Pan Bóg mówi, ja chcę te moje dzieci dopuścić do głosu w Kościele. I jak was trochę nie przykurczę, to wy ich nie wpuścicie. Więc może tak, że wy macie po prostu więcej do zrobienia w Kościele teraz, ale my wszyscy musimy żyć takim zakorzenieniem w Bogu, który jest wewnątrz. Wewnątrz mnie. Zobaczcie, jak sobie człowiek uświadamia, że celem naszego życia jest tak naprawdę zjednoczenie z Bogiem. Wszyscy idziemy w tym samym kierunku, bo niebo to jest to. Stać się jedno z Bogiem. I że On nam mówi, słuchaj, to niebo się już teraz ma zacząć stawać. Poprzez twoje życie świadomie w mojej obecności. Faustyna tak ślicznie mówi o tym, że ja nie chcę, żeby on był sam. Skoro ona już wie, że on jest w jej sercu, to ja nie chcę, żeby on był sam w tym moim sercu. Dlatego często z nim rozmawia. Zaprasza go do rozmowy z innym człowiekiem. Spróbujcie to kiedyś zrobić nawet. Idziecie na rozmowę z kimś, zaproście Jezusa na tą rozmowę i bądźcie na tej rozmowie jako 2 osoby. To nie jest choroba psychiczna. Rozumiecie, że jesteś ty i Jezus i razem spotykacie się z tą osobą. Jak to zmienia nawet rozmowę? Że rozmawiacie o innych rzeczach albo nawet twoje wyczulenie na tą osobę jest inne, że ty już mniej myślisz o sobie, żeby zabłysnąć tutaj, albo żeby ten ktoś cię polubił, albo jakoś cię utwierdził w twojej wartości, nie wiem, bo my ciągle musimy karmić te swoje głody, tylko nagle zaczynasz patrzeć na tą osobę bardziej oczami Jezusa, że co ja mogę tobie dać? Że bardziej słuchasz, jesteś bardziej wyczulony na Jego potrzeby, a nie tak tylko, żeby On mnie karmił. Nie, bo pozwalasz Jezusowi bardziej w sobie zaistnieć i wtedy te wszystkie Jego cechy się w tobie uaktywniają. I to jest tak piękne. I to się naprawdę dzieje, jak to staje się jakąś praktyką naszego życia. Bądźcie też cierpliwi, bo to nie jest tak hop-siup, nie? Ja nawet nie wiem, kiedy to się zaczęło tak bardziej realnie stawać w moim życiu. Gdzieś powoli Pan Bóg zaczynał o tym nauczać, powiedzmy. Czyli gdzieś tam na naszej formacji się o tym dowiadywałam, potem czytałam ten dzienniczek i to się stawało coraz bardziej takie we mnie świadome. No i nagle przychodzi taki moment, że
ta łaska, o której wam powiedziałam, że jesteś na tym lotnisku i naprawdę, słuchajcie, to było tak głębokie wzruszenie miłością do tego tłumu ludzi. Nie, że to się na różny sposób będzie przejawiało, ale ja wtedy wiedziałam, że to jest ten Jezus we mnie, który mi udzielił tej łaski, że chciał ze mną podzielić swoją miłością do tych wszystkich ludzi. Ja miałam ochotę ich wszystkich całować wtedy. Naprawdę, powstrzymałam się. Ale podejść do każdego i go uściskać, ucałować, tak bracie, siostro, Boże, jak ja Cię kocham. Coś pięknego, ja pamiętam jak nic. To spotkanie, to wydarzenie. Ale ich jest więcej takich wydarzeń, jest więcej, dużo więcej. Więc chwała Panu. Dobrze. To było moje takie dopowiedzenie, które musiałam dopowiedzieć, bo miałam wrażenie, że gdzieś za mało praktycznie wybrzmiało na konferencji.